Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Czy atak na Izrael da wyciskanie krótkich? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Czy atak na Izrael da wyciskanie krótkich? Dwa wydarzenia z ostatnich godzin mają i będą miały dla rynków kluczowe znaczenie. W pierwszej kolejności wyciskanie krótkich pozycji w piątek podczas sesji w Stanach Zjednoczonych podanych z rynku pracy. Okazało się, że rynek naprawdę chce kupować ryzyko i ewidentnie wydźwignięcie indeksów na tak wysokie poziomy na Wall Street sygnalizuje, że jest ogromna szansa na to, że będzie realizowany ten scenariusz, który został nakreślony przeze mnie 2 tygodnie temu, ostatni raz poruszony w materiale dokładnie sprzed tygodnia, gdzie pokazywałem wykres, którego już nigdy więcej nie użyję w czwartym kwartale 2023 roku. Odsyłam do tego materiału w prawym górnym rogu. I wyciskanie krótkich pozycji stało się faktem. Sygnalizuje nastawienie rynku na ryzyko i to bez względu na to, jakie są dane makroekonomiczne. I to jest bardzo ważny element, który jest teraz z nami w tle. Ale najciekawszym nowym wydarzeniem, który rynek finansowy będzie musiał dzisiaj dyskontować, to jest atak na Izrael. Jak widzimy tutaj na wykresie, mamy tutaj do czynienia z bardzo poważnym wydarzeniem, więc rynek będzie musiał się zastanowić i podjąć ostateczną decyzję. Jak bardzo to ryzyko geopolityczne, które zaczęło się tworzyć, będzie wpływało na rynki finansowe i jak może być zdyskontowane przez rynki finansowe. To jest oczywiste, że w pierwszej reakcji to wydarzenie przynosi nam nawrót do bezpieczeństwa, wyprzedaż ryzyka, obawy o to, że możemy być świadkami jakiegoś niekontrolowanego rozwoju sytuacji. W naturalny sposób sprzyja temu, żeby ryzyko sprzedawać. No i to oczywiście obserwujemy na wykresach. Pierwszy wykres pokazujący wpływ ataku na Izrael jest bardzo wyraźne podbicie ceny ropy naftowej. Ropa naftowa rozpoczyna cały tydzień od dużych luk wzrostowych. I jako że był to w piątek główny czynnik, który doprowadził do tego, że zamiast te dane makroekonomiczne, które poznaliśmy, zdyskontować negatywnie dla ryzyka, rynek zaczął je dyskontować pozytywnie. Dlatego też wpływ ropy naftowej cały czas jest ogromny. Jeżeli zobaczymy w kolejnych godzinach, że ropa naftowa utrzymuje się na tych poziomach, to w takiej sytuacji będzie to czynnik negatywny dla ryzyka, czyli dla giełd papierów wartościowych. Jednak jeżeli zobaczymy, że ropa naftowa spada, wraca poniżej $85 na ropie WTI, to w takiej sytuacji będzie to czynnik silnie zachęcający do tego, żeby znowu doprowadzić do wyciskania krótkich pozycji na ryzyku, na indeksach giełdowych, na giełdach papierów wartościowych. Dlatego też moim zdaniem cały czas kluczem do zrozumienia sytuacji na rynkach finansowych jest obserwowanie ropy naftowej w okolicach, w tym wypadku $85, który wygląda na to, że jest kluczowy. Na wykresie tygodniowym ropy naftowej cały czas widzimy, że pomimo naruszenia potężnych wsparć na ropie naftowej, te wsparcia cały czas się bronią, więc ropa naftowa może wygenerować sygnały negujące wcześniejszy spadek z poprzedniego tygodnia. Dlatego też moim zdaniem kluczem do zrozumienia sytuacji i wpływu ataku na ropę na rynki finansowe jest obserwacja ropy naftowej. Drugim ważnym rynkiem jest rynek złota, gdzie widzimy ewidentne odbicie od dolnego ograniczenia tego wielomiesięcznego kanału wzrostowego, a jak dokonamy analizy zachowania ceny złota po poprzednich tego typu atakach, kiedy Iran zaatakował amerykańskie bazy w 2020 roku i kiedy doszło do zawirowań w cieśninie Ormus,
to w takiej sytuacji obserwowaliśmy wzrosty ceny złota, dlatego rynki w naturalny sposób rzuciły się do kupowania bezpieczeństwa. Jest ogromna szansa na to, że ta tendencja będzie kontynuowana i że cena złota będzie wkrótce na wyższych poziomach niż to miało miejsce w piątek, bądź też ma to miejsce teraz. No i trzeci rynek, na który warto obserwować moim zdaniem z surowców, to jest miedź. I w tym wypadku poziom $8100 jest poziomem najważniejszym oporem, ale także psychologiczny poziom $8000 ma tutaj i odgrywa duże znaczenie, ponieważ jeżeli indeksy giełdowe mają rosnąć, to cena miedzi powinna także wzrastać. I jeżeli będziemy co najmniej nad poziomem $8000, to wpływ zachowania ceny miedzi będzie faworyzował scenariusze prowzrostowe. No i kluczem także do zrozumienia tego, co się ma wydarzyć, będzie zachowanie amerykańskich obligacji 10-letnich. Na razie rentowności rosną. Moim zdaniem amerykańskie obligacje powinny być w takiej sytuacji kupowane. Więc jeżeli dzisiaj zobaczymy, że rentowności spadają, wracają poniżej poziomu 4,80, to będzie to absolutne zaproszenie do tego, żeby znowu zacząć wyciskać krótkie pozycje na giełdach papierów wartościowych. Ale zanim przejdziemy do giełd papierów wartościowych, to jeszcze rzut oka na to, jak kształtują się wyceny przyszłej stopy procentowej podanych z rynku pracy i okazuje się, że tutaj niewiele się zmienia. Cały czas jest niecałe 40% prawdopodobieństwa, jest 37,8% prawdopodobieństwa, że będzie jakakolwiek następna ćwiartkowa podwyżka stóp procentowych. Więc dane, które poznaliśmy w piątek, naprawdę nie zmieniły oczekiwań co do przyszłej stopy procentowej w Stanach Zjednoczonych. Amerykański dolar na chwilę obecną, jak widzimy, raczej próbuje rosnąć niż też spadać, ale jesteśmy cały czas nad poziomem 1,05, dlatego też utrzymywanie się nad tym poziomem jednak faworyzuje scenariusze prowzrostowe, proryzyko na całym świecie i będzie tak do czasu utrzymania euro-dolara nad poziomem 1,05. Ten poziom jest teraz taki istotny. No i rzeczone już indeksy giełdowe. Doszło w piątek do wyciskania krótkich pozycji, do obrony ważnych wsparć. Rynek ma ochotę na wzrosty i teraz będzie szukał wszystkich pretekstów. Jeżeli dojdzie do wyciszenia konfliktu w Izraelu, jeżeli atak na Izrael stanie się już historią, to rynek przypomni sobie o apetycie na ryzyko, o tym, co się dzieje i moim zdaniem indeksy giełdowe pójdą w górę. Myślę, że po niższym otwarciu rynek będzie jednak szukał okazji do tego, żeby wykorzystać to niższe otwarcie do znowu okazyjnego kupowania ryzyka na całym świecie, a jeżeli równolegle podczas dzisiejszej sesji dojdzie do spadków ceny ropy naftowej, jeżeli rentowności będą spadać, to w takiej sytuacji rynek przypomni sobie o tym, że ma ochotę na wzrosty, że mamy dopiero początek odbicia odważnych wsparć i będziemy świadkami nawrotu tendencji, którą obserwowaliśmy w piątek. Do tego też moim zdaniem jest ogromne ryzyko, że dojdzie do wyciskania krótkich pozycji. Dlatego też moim zdaniem krótkie pozycje, gra na spadki indeksów giełdowych jest teraz obarczona bardzo dużym ryzykiem i nawet rosnącym ryzykiem. Dlatego też ja bym bardzo uważał, mając krótkie pozycje. Dzisiejsza sesja w Azji przynosi nam spadki, to jest jednak fakt, a giełda w Niemczech zobaczymy, czy będzie miała ochotę powielić scenariusz opisywany właśnie teraz, ponieważ będzie także równolegle handlowany futures na indeks Standard & Poor. Będziemy zbliżać się do początku sesji amerykańskiej. Jako że dzisiaj nie ma danych makroekonomicznych, sesja jest typową na test sentymentu. W tym wypadku indeks DAX będzie miał w okolicach piątkowego zamknięcia punkt odniesienia. Każde jego pokonanie powinno wywołać także wyciskanie krótkich pozycji na indeksie DAX, co może doprowadzić do zdynamizowania tendencji wzrostowej na tym niemieckim indeksie. A jak się w poprzednim tygodniu pozycjonowali duzi gracze, gdzie były dodawane krótkie pozycje, a gdzie dodawane netto długie, widzimy, że były krótkie pozycje dodawane do indeksów giełdowych, a na przykład na jenie japońskim była netto dodawana długa pozycja. Także to są ciekawostki,
które płyną nam z określenia, z odpowiedzi na pytanie, co robią duzi gracze w ostatnich godzinach, w ostatnich dniach. I z rynków finansowych na koniec Bitcoin. Tutaj też niewiele się dzieje, ale jako, że jesteśmy na kluczowym oporze, czyli na średniej 200-sesyjnej, co widać na wykresie, także Bitcoin wkrótce będzie nam pokazywał, jaki kierunek wybiera jako trend średnioterminowy. Moim zdaniem rośnie szansa, że wrócimy nad tą średnią, czyli poziom $28,000 jest teraz kluczowy. Jeżeli indeksy giełdowe wrócą na ten poziom, otworzy się perspektywa prowzrostowa i także zwiększy się wtedy szansa na wyciskanie krótkich pozycji na indeksach giełdowych. No i na koniec polskie aktywa. Złoty jest kupowany, to jest bardzo ciekawa i ważna wiadomość. Rynek reaguje w sposób klasyczny na zachowanie euro-dolara. Polskie obligacje cały czas jednak rosną na rentowności. To jest ciekawe, że zaczynamy przechodzić przez średnią 200-sesyjną, a indeks WIG20 próbuje utrzymać i potwierdzić wsparcia, czyli też dolne ograniczenie kanału wzrostowego, ale przypomnę, mamy do polskich wyborów jeszcze tydzień, więc nawet gdyby doszło na giełdach papierów wartościowych na świecie do wyciskania krótkich pozycji, to giełda papierów wartościowych w Polsce powinna być jednak wytłumiona, powinna spokojnie czekać na wynik wyborów i dopiero za tydzień, bez względu na to, kto wygra wybory, indeksy giełdowe i rynek powinien rzucić się na polskie aktywa. W takiej sytuacji dopiero za tydzień spodziewam się jakiegoś mocniejszego wybicia, a w tym tygodniu na polskich aktywach powinien być bardzo duży spokój, zanikająca zmienność i wyczekiwania. No chyba, że coś naprawdę mocnego się stanie i będzie eskalacja konfliktu w okolicach Izraela i atak na Izrael będzie dopiero początkiem jakiegoś mocniejszego wydarzenia o skali geopolitycznej. Dlatego też będziemy cały czas trzymać rękę na pulsie, ale na razie wygląda na to, że tak nie będzie. Dlatego też po pierwszym uspokojeniu, moim zdaniem, rynek przypomni sobie o tym, jak zareagował w piątek i znowu dojdzie do wyciskania krótkich pozycji na indeksach giełdowych na ryzyku. Dlatego też wydarzenia, które się dzieją teraz na otwarciu, moim zdaniem, to jest wielkie ostrzeżenie przed tym, że wielkie ostrzeżenie dla tych wszystkich, którzy liczą na spadki, że powtórzyć się może scenariusz z piątku. Moim zdaniem naprawdę ryzyko posiadania teraz krótkich pozycji, gra na spadki indeksów giełdowych rośnie, wiąże się z coraz większym ryzykiem i spodziewam się nawrotu do wyciskania krótkich pozycji. Mówiąc jeszcze raz innymi słowami, uważam, że te spadki, które się teraz dzieją, będą okazją do tego, żeby po okazyjnych cenach inwestorzy znowu zaczęli przychylnym okiem patrzeć na spekulacje na rzecz wzrostu popytu na ryzyko. I tak moim zdaniem ja to interpretuję wydarzenia z ostatnich dni i z ostatnich godzin. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. I widzimy i słyszymy się dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, stopy zwrotu, cześć.